Kiedy w moim akwarium jest posocznica, bierze mnie ostra depresja. Kiedy rybie stoją łuski i wystają oczy, to już wiem, jak to się wszystko potoczy. No właśnie, ale czy są jakieś sposoby na posocznicę i czy da się ją w ogóle wyleczyć? A czy da się ją wyleczyć kakao? Dzisiejszy odcinek będzie taki trochę luźniejszy, bardziej praktyczny. Przedstawię Wam 2 przypadki posocznicy, ale trzeba zacząć od podstaw. Posocznica nie jest chorobą, to jest objaw jakiejś toczącej się pod spodem choroby czy też niewydolności narządów. Jeśli zapytamy 2 weloniarzy o przyczyny posocznicy, to już będziemy mieć przynajmniej 3 różne opinie i prawdą jest, że prawdopodobnie będą wszystkie prawidłowe. Z możliwych przyczyn posocznicy można wymienić niesprawność narządów. Może to być na przykład uszkodzenie nerek, wtedy nerki nie filtrują dobrze i zbiera się woda, po prostu stoją rybie łuski, wystają oczy i niestety jest to zazwyczaj nieodwracalne. Często też pada rybie wątroba i najczęściej dzieje się tak, jeśli ryba jest bardzo dużo karmiona suchym pokarmem i też jest przekarmiana nim. Najczęściej może to na przykład wynikać z tego, że temperatura nie jest dostosowana do schematu karmienia, albo po prostu jest to chęć przegrumowania ryby, stworzenia szybko bardzo grubej, bardzo dużej ryby, albo też na przykład ryby dorosłe, karmione ciągle pokarmem białkowym, też na pewnym etapie ich wątroba może powiedzieć nie i to też może prowadzić do posocznicy. Z innych narządów, które czasami przestają działać i funkcjonować, jest to na przykład pęcherz pławny, a także serce. Z innych przyczyn to są przyczyny środowiskowe, złe warunki, za małe akwarium, stres itd., złe karmienie, to tak jak już mówiliśmy, oraz niedoleczone choroby. Ogólnie też mówi się, że często przyczyna jest bakteryjna, gdyż w naszej wodzie pływają sobie zarówno dobre, jak i złe bakterie. Te złe to są gram ujemne i one też często powodują właśnie jakiś brak balansu, bo też posocznica bierze się właśnie z braku balansu, czyli z zaburzonej osmozy, z tej gospodarki solno-wodnej w organizmie. Jak zwykle okazuje się, o czym zawsze mówię, że łatwiej jest zapobiegać niż leczyć i upewnić się, że mamy optymalne warunki dla naszych welonów. Z mojej też obserwacji czy doświadczenia, może nie jest jakieś bardzo duże, ale wynika to, że posocznica, jeśli jest tylko na tle bakteryjnym, to jest posocznica, którą można próbować leczyć i są jakieś szanse na wyleczenie. Zwykle, jeśli posocznica jest bardzo zaawansowana, niestety jest tu kandydat, ryba jest kandydatem do eutanazji. Musimy sobie też wyobrazić w ogóle, co taka ryba czuje, jak po prostu nie może wydalić wody, zbiera tej wody tyle, że robi się z niej szyszka. Wybałuszają jej oczy, więc wyobrażam sobie, że to jest ogromne cierpienie i czasem na pewnym etapie eutanazja jest tym, co powinniśmy zrobić naszej rybie. Teraz Wam opowiem o 2 przypadkach posocznicy, z którymi się ostatnio spotkałam. Pierwszy to moja Sunrise, prywatna ryba, którą historię już kiedyś opowiadałam w wielkim skrócie. Ona przyszła do mnie pomarańczowa. Dosyć krótko po transporcie zaczęła się zmieniać na kolor czarny. I wyglądało mi to ewidentnie jak spalenie, poparzenie ciała i efekt gojenia się, czyli kolor czarny. Była popalona w 100%. I jak się potem okazało, po nitce do kłębka wszystkie ryby, czy większość ryb, która pływała z nią w akwarium w sklepie, tak właśnie wyglądała. I też ten proces regeneracji mniej więcej tak samo wyglądał. Kiedy ona już wracała do zdrowia i zaczął jej wychodzić z powrotem kolor pomarańczowy, a został kaptur czarny, to mniej więcej ryby w tym sklepie wyglądały zupełnie podobnie, więc wtedy nabrałam ostatecznego przekonania, że nie jest to moja wina. Niemniej jednak wyobrażam sobie, jaki to musiał być stres dla organizmu i z jakim cierpieniem ona musiała się mierzyć, że była popalona dosłownie od pyszczka do ogona 100%. W każdym razie wszystko układało się dobrze, aż do moich urodzin, czyli dzień po śmierci Big Maca. Siedziałam sobie w pracy, jak zwykle pracuję i odwracam się ciągle do ryb, patrzę i Sunrise przyklejała głowę do akwarium, tak jakby miała jakieś tam strasznie duże ciśnienie w tej głowie i chciała je po prostu pozbyć się tego. Moja pierwsza myśl była taka, że jeśli byłby to pies czy kot, to ja rzucam wszystko i jadę do weterynarza, bo jest to bardzo niebezpieczny objaw. Tutaj niestety nie mamy takich weterynarzy, więc wcisnęłam przerwę, lecę do niej. Chciałam ją pooglądać, nic nie wskazywało na to, że coś jej jest, ale pomyślałam, że może coś ją swędzi na tej głowie, może jakiś pasożyt. Więc od razu pobrałam próbkę śluzu z głowy, z okolic skrzeli, trochę z brzucha i nic. Na tym etapie nie wiedziałam za bardzo, co z nią robić, tym bardziej, że miała też epizody, że pływała normalnie. Przyszłam do niej z powrotem wieczorem i wtedy z boku nie było nic widać, ale z góry stały już łuski. Moja logika była taka, że pamiętając historię Fanty, w której trochę stały łuski, ale tak ogólnie to jest moja pierwsza prawdziwa posocznica,
że może to jest jakiś przeoczony pasożyt. I pomyślałam sobie, że mam dwie opcje na tym etapie, żeby pokryć i pasożyta i w tym samym czasie leczyć bakterie. Mając pod ręką całą apteczkę, wybrałam podejście takie, że będę ją leczyć ESHA 2000 i ESHA Exit. Dlaczego pomyślałam o pasożytach i dlaczego pomyślałam o kostii? To dlatego, że wszystkie moje ryby przychodzą z kostią i kostia jest dosyć uparta. Często może się wydawać, że jest wyeliminowana, a potem ona sobie lubi wrócić, bo gdzieś jest schowana. Leki działają tylko na kostię powierzchowną, kostia lubi się schować. Więc moja logika była taka, że możliwe, że przeoczyłam jakiegoś pasożyta i przeleczę za jednym zamachem pasożyty jednokomórkowe i bakterie. Ta kuracja trwała 3 czy 4 dni, podczas których Sunrise nie było wcale lepiej, ale też nie było gorzej. Posocznica właściwie z boku nie była w ogóle widzialna, czyli te stojące łuski, natomiast od góry było tak lekko stały, oczy były normalne, ryba była cały czas aktywna, miała świetny apetyt. Na tym etapie stwierdziłam, że spróbujemy eksperymentu. Eksperyment polega na leczeniu kakao. Już wcześniej mówiłam o tej metodzie, ale myślę, że jest na tyle ciekawa, że warto o niej wspomnieć. Samo leczenie polega na tym, że dodaje się kakao zarówno do wody w postaci pokarmu. W tym czasie nie można karmić niczym innym. Cały pic polega na tym, że zawarte w kakale minerały, takie jak magnez, fosfor, wapń, cynk, żelazo itd. mają odbudowywać zniszczone narządy i mają pomagać w regeneracji. Jest to stara japońska metoda, więc wiadomo, że tutaj nie funkcjonują filtry i woda też jest strasznie brudna i mętna. Zanim poszła na leczenie do wody w kakao, już końcówkę tej terapii ESHA zaczęłam ją karmić kakałem. To, że leciał ze skrzeli wylatywało to kakao, wyglądało ciekawie, ale jest to efekt, który jest jak najbardziej przewidywany. Sama terapia kakao może trwać najmniej 9 dni, a najwięcej prawie do miesiąca. Są 3 etapy leczenia. Minimalnie każdy z tych etapów trwa 3 dni. W pierwszym dniu dodajemy 0,2 grama kakao na litr wody. W drugim etapie 0,5 grama kakao na litr wody, a w trzecim schodzimy do 0,1. Oficjalnie mówi się, że postępy najlepiej widać w tej drugiej fazie leczenia. W tym czasie do wody nie wolno dodawać żadnych leków, żadnej soli, należy karmić tylko i wyłącznie kakao. Tutaj zalecane są podmianki 100% codziennie, więc ja wymyśliłam, że skoro mam 2 podobne pojemniki, jeden to jest miska 64 litry, a drugie akwarium pokazowe 64 litry, że będę ją po prostu przekładać z jednego do drugiego, trochę też odwzorowując metodę japońską. Pamiętam też, że o tej metodzie rozmawiałam z Lejem z Goldfish Cornera i pytałam się, czy on ją zna jeszcze za czasów Big Maca, bo ta metoda też działa na problemy z pęcherzem pławnym. On powiedział, że nie zna, ale że warto jest nagrać taki proces, żeby pokazać i nawet jeśli nie wyjdzie, to jest to większa lekcja niż gdyby wszystko potoczyło się dobrze. No i niestety u nas było tak, że na 2. czy nawet 3. dnia na kakale zauważyłem, że łuski zaczynają strasznie stać. Więc dla mnie to był sygnał, że to nie pomaga. Ale nie mogę skreślać tej metody, bo wiem, że wielu osobom ona pomogła. Nie wiem, co by było, gdybym zaczęła leczyć od samego kakao, a nie dawać na początku inne leki, albo też co by było, gdybym wytrwała dłużej w tym leczeniu. Nie chciałam ryzykować. Ja cały czas miałam nadzieję, że da się ją wyciągnąć z tego i uratować. Na tym etapie postanowiłam, że dam jej po prostu metronidazol i furaginę. Dawki bliskie maksymalnych dozwolonych dawek. Było już jej łuski stały, więc stwierdziłam, że ryzyk fizyk, ale ona przez cały czas miała świetny apetyt i była w miarę aktywna. Niestety po 2 tygodniach walki Sunrise zaczęła strasznie zamulać i niestety musiałam ją poddać eutanazji, bo moim zdaniem nie rokowała już, przestała jeść i przestała w ogóle reagować. Sekcja zwłok nie wykazała nic szczególnego, oprócz tego, że jej cała komora brzuszna była wypełniona ogromną ilością wody. Drugi przypadek jest bardzo ciekawy. Na jednej z grup zobaczyłam wołanie o pomoc. Mały czarny teleskop, który był strasznie nastroszony, łuski stały. Ja sobie pomyślałam, że to już jest praktycznie etap, który jest nie do odratowania, ale okazało się, że jego właścicielka mieszka w moim mieście. Więc napisałam do niej i mówię, że jeśli potrzebuję antybiotyków, to jestem, bo mam antybiotyki po psie swoim. Metro. No i ona skorzystała z nich i leczyła nie mając niczego innego. Można na przykład zamiast Furan 2 używać też Yellow Powder, bo to jest mniej więcej ten sam składnik. Ona łączyła metronidazol z ESHA 2000 i też ryba w ciągu kilku dni ozdrowiała
Tiny Team pływa do dzisiaj, chyba minęły już 3 miesiące od tego wydarzenia. Posocznica lubi wracać. U niej zakończyło się to pozytywnie, z czego się bardzo cieszę. Ogólnie to nie jest jakaś tam super naukowa mój wniosek, ale wydaje mi się, że jeśli przyczyna jest bakteryjna, to po pierwsze może bardzo szybko rybę wykończyć, ale po drugie jest szansa, żeby tą bakterię wyleczyć właśnie odpowiednimi antybiotykami. Jeśli jednak przyczyny są inne, rokowania są dużo gorsze i nie zawsze da się wyleczyć taką rybę. Dajcie mi znać, czy wy zmagaliście się z posocznicą u siebie w akwarium i jak wam poszło. Mam nadzieję, że będzie więcej szczęśliwych historii o uratowanych rybkach. A tymczasem to tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.